Witam wszystkich. Jest z nami mistrz zieleni Maciej wraz z małżonką Agnieszką. Dzisiaj będziemy prezentować razem z nim maszynę, którą postanowił zakupić u nas w firmie Kormanek. Mianowicie jest to MultiOne 8.4 SK. Może zapytajmy się najpierw Macieja. Macieju, do czego Ci taka maszyna jest potrzebna? Jako firma, jak tutaj już wspomniałeś, jako mistrzowie zieleni, tak nas też można znaleźć wszędzie w internecie i na Facebooku, i naszą stronę internetową na Google, także można gdzieś tam znaleźć naszą zakładkę. Jako firma wykonujemy głównie ogrody, zakładamy ogrody od A do Z, wykonujemy także jakieś skomplikowane, duże pielęgnacje i liczymy, że ta maszyna wspomoże nas głównie w tej części zakładania ogrodów. Ciężkiej pracy tak naprawdę. Pracy. Wyszliśmy z założenia, że praca ludzka jest coraz droższa. O to oczywiście, no. I trudno znaleźć pracownika oczywiście. Trudno znaleźć i bardzo zawodni są ci pracownicy. No i stwierdziliśmy, że trzeba postawić na maszyny, na maszynizację po prostu całej firmy. I to jest taki pierwszy, bardzo duży krok, który stwierdziliśmy, że postawimy ze względu na uniwersalność maszyny i możliwość dokupienia wielu przystawek. Bo ja tak uważam osobiście, że jeżeli chodzi o takie maszyny, które tak naprawdę są do wszystkiego, no to przede wszystkim mam nadzieję, że także w ogrodnictwie, jak i w rolnictwie one będą coraz bardziej popularne, gdyż odciążają człowieka, czyli nie ma jakiegoś narażenia na urazy kręgosłupa z wiekiem i jakby to powiedzieć, taka maszyna Młodsi nie będziemy. No młodsi nie będziemy na pewno, ale taka maszyna na pewno może spokojnie zastąpić kilku ludzi, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś przekopy, wykopy, bo z tego co wiem, ale to trochę później też zamówiłeś sobie coś, żeby także nią trochę pokopać. Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o maszynę, to wybierałeś ją stricte do ogrodnictwa. Stricte do usług ogrodniczych z głównym przeznaczeniem na zakładanie ogrodów. A na jakim areale działasz tutaj polskich? Działamy generalnie głównie w Poznaniu i okolicach. Oczywiście klientów obsługujemy w całej Wielkopolsce, jeżeli gdzieś tam się uda nam dogadać, też dojedziemy kawałek dalej. Czyli rozumiem, jeżeli ktoś by chciał założyć ogród, to na jaki numer ma dzwonić, bo wtedy... Na jaki numer? 665 139 449 to jest numer do nas kontaktowy. Polecam także wcześniej gdzieś tam wejść na nasze media społecznościowe. Instagrama mam nadzieję, że w tym roku też odpalimy już. Na razie tylko na Facebooka zapraszamy. Tak, czyli jednak te media społecznościowe są też częścią rozwoju całej firmy, bo to nie ukrywam, że nie tylko maszyny, trzeba się rozwijać, jeżeli chodzi o świadomość klientów, żeby łatwo znaleźć... Jeżeli chodzi o rozwój, to myślę, że to nie jest takie, że to jest konieczne do rozwoju, ale nie jest bardzo rozwojowe. Głównie chodzi o to, żeby zaprezentować po prostu to, co robimy. Ludzie do nas trafiają z polecenia, z internetu, czasem z jakichś ulotek, z banerów. Albo też polecenia po prostu. Tak, i z polecenia najczęściej też, ale każdy chce jednak zobaczyć, co ta firma robi na co dzień, jak robi, jakie ma sprzęty, jakie ma opinie w internecie. Sam nie ufam firmom bez opinii w internecie, to jest taka moja podstawowa zasada. I jakby z tego względu prowadzimy te media. Może nie jest to super na bieżąco, ale chodzi o to, że każdy, kto wejdzie, jest w stanie się zapoznać z naszym zakresem działalności i jakby z efektami, bo to jest chyba najważniejsze, te piękne zdjęcia. Tutaj wybrałeś maszynę z silnikiem Kubota, 26 koni. Tak naprawdę to jest, można powiedzieć, średnia wielkość maszyny, jeżeli chodzi o MultiOne'y. Mi się wydaje właśnie, że ze względu na gabaryty, to ona właśnie do ogrodnictwa będzie bardzo dobrze się nadawała. Czy tak naprawdę już miałeś styczność z taką maszyną, czy to będzie jakby Twój pierwszy zakup tego typu maszyny, czyli ładowarce jakiejś łamanej, przegubowej? Jest to pierwszy zakup. Mieliśmy styczność z wypożyczanymi maszynami, z maszynami od podwykonawców, które super się sprawdzały w terenie i tutaj przy zakupie nie ukrywam, że rozważaliśmy w sumie tylko dwie firmy ze względu na dużą ilość przystawek. Rozważaliśmy MultiOne'a i Avanta, ponieważ obie te firmy oferują możliwość rozwoju w wielu kierunkach i do kupienia gotowych przystawek bez kombinowania. Znaczy, bo tutaj jeżeli chodzi o samego MultiOne'a, to jest około 180 tych przystawek. Tak, co ważne, ilość jest taka, że nie jesteśmy w stanie nawet tego zliczyć. Jeżeli chodzi o samą maszynę, no to dzięki prostemu multizłączu podłączenie każdej przystawki jest banalnie proste, zwłaszcza jeżeli chodzi tutaj o podpinamy, ściskamy i przekręcamy. Dokładnie blokujemy, wyknamy elektrykę i mamy tak naprawdę, i fajne jest to, że każda przystawka ma dokładnie takie samo multizłącze, więc nie ma jakby obawy od tego, czy będzie pasowało, nie będzie pasowało. Będzie działało, nie będzie. Dlatego mówię, tutaj postawiliśmy na tą maszynę, wydaje się solidnie wykonana, trochę od Avanta jest cena
znacznie bardziej konkurencyjna. Możliwości są te same, więc stwierdziliśmy, że mamy też blisko do serwisu, tutaj do państwa Korbanek. O, i to jest bardzo ważne, to wspomniałeś. Ważne przy wyborze maszyny. Bo wiadomo, że maszyna, jak jest maszyna, to każdy wybiera na zasadzie, co potrafi maszyna. Tutaj wybrałeś sobie idealnie pod Ciebie, ale też trzeba zwrócić uwagę, jak daleko jest do serwisu, bo czasami można się skusić, nie wiem, szukać po Polsce, ale potem na przykład dojazd do serwisu będzie 2-3 dni, a tak naprawdę wiadomo, że Wy jak rolnicy nie macie całorocznej pracy, no bo w takich warunkach ciężko zakładać. My robimy cały rok. Akurat jesteśmy tą firmą, która robi cały rok, więc jeżeli ktoś ma wyzwanie na zimę, też podejmiemy się chętnie. O, to bardzo dobrze słyszeć. Aczkolwiek jednak no, lata w okresie letnim bardziej chyba ta Staramy się intensywność tak jest, wykorzystać. prac jest, więc takie 3-4 dni przestoju to mogą robić naprawdę problem. Oczywiście, jakby bardzo też na to patrzyliśmy. Mamy tutaj do Was 20 km. Z tego co wiem, serwis działa bardzo sprawnie. Tutaj mam opinię z pierwszej ręki od kolegi, który tu pracuje, więc postawiliśmy zdecydowanie na maszynę Multi One. Wielkość dobraliśmy do naszych potrzeb, tak jak już wspomniałeś. Uważamy, że większa maszyna będzie trochę niezgrabna do małych ogrodów, a mniejszą moglibyśmy za szybko zajechać, bo jednak nie boimy się ciężkiej No inaczej, pracy. wiadomo też przy ogrodach, no to waga jest ważna maszyny. Jeżeli będziesz miał za ciężką maszynę, to zaraz będziesz zrywał darń, zaraz jakby ta praca będzie nieefektywna, tylko będziesz musiał poprawiać po sobie. Więc tutaj też należy zwrócić na to uwagę. Co do attachmentów, czy tam przystawek do tej maszyny, no to standardowo paleciarka, co jeszcze sobie wybrałeś? Pamiętasz czy nie pamiętasz? Pamiętam. Zdecydowaliśmy się na zakup. Tak bardzo przemyślany zakup. Tak, bardzo przemyślany. Myśleliśmy długo, liczyliśmy długo, no inaczej, co się zwróci, bo jak ja na przykład rozmawiam z klientami i daję im tą książeczkę tych doposażeń, żeby oni sobie przejrzeli, to jest takie, to by się przydało, to by się przydało, to by się przydało, to by się przydało. Mamy też kolejkę ustawioną kolejnych do zakupu, ale stwierdziliśmy, że kupujemy, jeżeli będzie duże zlecenie pod daną przystawkę, to będziemy brali. W tym momencie kupiliśmy te najbardziej podstawowe, które gdzieś tam każda firma ogrodnicza uważa, że używa na co dzień. Dobraliśmy sobie właśnie widły do pakowania palet ze wszelkim towarem, to już jakby nie będziemy wnikać w co, też do przewożenia dużych roślin z bardzo ciężkimi bryłami w donicach lub kopanych z gruntu, gdzie ręcznie jest to praktycznie niewykonalne. Dobraliśmy oczywiście glebogryzarkę separacyjną do przygotowania terenu, postawę do ogrodu, dokładnie, do trawników. Dobraliśmy obciążniki oczywiście do łyżki, którą 4 w 1 bodajże ta łyżka się nazywa. Tak jest. Która służy do skarpowania, dowożenia ziemi, do wyrównywania terenu. Czyli taka najbardziej uniwersalna, jakby to powiedzieć, którą można najwięcej rzeczy zrobić. Tak jest. No i w najbliższym czasie na pewno dokupimy kratę do równania. To nie jest tam drogi zakup, ale gdzieś tam przełożyliśmy go na to. No i słyszałem, że też chyba czeka Was jeszcze, z tego co widziałem, koparka, tak? Jest. Dobra, ona dzisiaj faktycznie bo nie dzisiaj jest, nie ma z nami. Jakby ktoś przejrzał naszego YouTube'a, to taka kopareczka znajduje się na którymś z live'ów bądź na filmach. Tak. Ona już była u nas pokazywana, ale taka kopareczka to też jest zawsze, żeby... Ale potem jest jeszcze otwornica jakaś... Rozważamy otwornicę i trencher do kopania rowów. Więc, czyli jakby to powiedzieć, jeżeli maszyna się sprawdzi, jeżeli maszyna się sprawdzi, to tak naprawdę, a na pewno się sprawdzi, to ta lista jest bardzo długa, co można zrobić. To może jeszcze raz, żeby zapamiętać numer do Ciebie, żebyśmy... Dobrze. 665 139 449, nie boimy się żadnych wyzwań w ogrodach i zapraszamy, żeby zobaczyć, jak na pewno też będzie film z tego, co kojarzę z dostawy tutaj tej maszyny do Ciebie. A następnie, no oczywiście u nas w firmie mamy taką, można powiedzieć, trochę zasadę, że w przypadku dostawy, następnie potem jest uruchomienie maszyny, czyli też jakieś drobne szkolenie, przeważnie serwisant też będzie przeprowadzał już u Ciebie na miejscu, żeby to fajnie, wygodnie było, żeby, jakby to powiedzieć, maszyną trzeba umieć operować. Jeździć, dokładnie, tak. To dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że maszyna się będzie fajnie sprawdzać. My właśnie ruszamy ją pakować na transport, tak żeby ona mogła dotrzeć. Aczkolwiek jeszcze na sam koniec zażyczyłeś sobie taką drobną usługę, którą rzadko robimy. Chciałeś, żeby maszyna była na transporcie zastryczowana. Tak jest. Obawiasz się pogody, jaka jest teraz, czy po prostu... Tak. W sensie tutaj gdzieś tam rozmawiałem z różnymi osobami i to nawet w sumie tutaj sprzedawca mi doradził, żeby dostarczyć maszynę w suchy dzień. Ja mówię, kurczę, no jakby jest dostawa nam potrzebna, maszyna jest już na przyszły tydzień,
jest możliwość dostawy, no to bierzemy dostawę. Tylko co zrobić, żeby sól gdzieś tam nie uszkodziła A to nam... widzisz, to mądrego miałeś jakby przedstawiciela. Troszkę nam pracy dołożyłeś oczywiście, ale my na takie prace jesteśmy bardzo chętni, żeby jakby udogodnienia dla klienta mieć, ponieważ często się zdarza tak, że ktoś kupuje maszynę, dostarczamy ją teraz, a nie daj Boże jedziemy gdzieś w tereny, gdzie spadł śnieg, jest ta sól, jest dużo tej soli na ziemi. I co najgorsze może zrobić użytkownik, to odebrać tą maszynę i wstawić gdzieś do garażu czy coś. I ona sobie na przykład czeka do wiosny, żeby nią użytkować i potem przychodzi i patrzy, no pordzewiała. Ale nikt nawet nie pomyślał o tym, żeby jej umyć. Więc tutaj gratulacje dla Ciebie, gratulacje dla handlowca, że tak fajnie podpowiedział i mam nadzieję, że firma nadal się będzie rozwijać, że na terenie Poznania i tutaj okolic Wielkopolski będziecie potęgą, a potem i że nawet w Polsce. Dziękuję Macieju za rozmowę, dziękuję Agnieszko, a my lecimy do pakowania.